Uniwersytet Warszawski. Widok z lotu ptaka na zabytkowe budynki kampusu głównego oraz nowoczesne budynki kampusu Ochota. Napis: Uniwersytet Warszawski. Biuro do spraw osób z niepełnosprawnościami. Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami. Wypracowane nowe procedury i standardy. Z windy wychodzi mężczyzna z białą laską. Lektor. Uniwersytet Warszawski podejmuje działania w celu zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób. Działania te są realizowane poprzez dostosowanie infrastruktury, wyposażenie budynków w odpowiedni sprzęt służący ewakuacji, a także wdrażanie procedur i szkolenia mające na celu ewakuowanie i uratowanie wszystkich użytkowników. Krystyna Kochman, kierownik budynku UW. Przy ewakuacji przede wszystkim musimy pamiętać o tym, jakich mamy użytkowników w budynku, jakie mogą być specjalne potrzeby po to, żeby ewakuacja przebiegła sprawnie i bezpiecznie dla wszystkich. Musimy również pamiętać o tym, że w budynku mamy osoby z różnym stopniem niepełnosprawności, zarówno w zakresie pracowników administracyjnych, naukowych, jak i studentów. I być może oni będą wymagali pomocy przy ewakuacji, więc wszystkie te aspekty bierzemy pod uwagę. Małgorzata Rączka, koordynatorka do spraw dostępności architektonicznej BON UW. Dostosowując budynki i procedury ewakuacyjne do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, brane są pod uwagę psychofizyczne ograniczenia tych osób. Najbardziej newralgiczną grupą są osoby z trudnościami w poruszaniu się, ponieważ w czasie trwania ewakuacji blokowane są w budynku windy, a to one najczęściej stanowią jedyny sposób komunikacji pionowej dla tych osób. Ewakuacja z wyższych pięter w budynku odbywa się zatem schodami dla wszystkich użytkowników, które są niedostępne dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Dlatego tak ważne jest wdrażanie ewakuacji dwuetapowej w procedurach ewakuacyjnych oraz organizowanie miejsc bezpiecznego oczekiwania na ewakuację. Sławomir Rzepecki, zastępca kierownika BON UW. Mój wózek umożliwia mi ewakuację mnie na nim po schodach, pod warunkiem, że klatka będzie miała odpowiednią szerokość i będą mi pomagały dwie przeszkolone osoby. Lektor. Uniwersytet stara się sukcesywnie doposażać swoje obiekty w sprzęt wspomagający ewakuację. Między innymi w krzesła ewakuacyjne. Umożliwiają one bezpieczną ewakuację osoby, która nie jest sama w stanie zejść po schodach, przez każdą przeszkoloną w użyciu krzesła osobę. Zbigniew Drzazga, informatyk BON IT, dział adaptacji materiałów dydaktycznych. Ewakuacja osoby niewidomej jest procesem, który wymaga zdecydowania i energicznego działania. W krótkim czasie muszę opuścić swoje miejsce pracy i wydostać się na zewnątrz budynku. Proszę wtedy o pomoc kolegę lub koleżankę, które pracuje ze mną w pokoju i razem wychodzimy na zewnątrz. Magister Małgorzata Talipska, Wydział Polonistyki UW, mówi w polskim języku migowym. Słyszymy głos tłumaczki PJM. Jeżeli chodzi o moją perspektywę, najlepiej gdyby w każdym budynku był zorganizowany system sygnalizacji świetlnej w razie ewakuacji, pożaru. Jeżeli to jest stare budownictwo, najlepiej jeżeli ktoś słyszący będzie świadomy tego, że w budynku są osoby głuche i będzie mógł sprawdzić, czy na przykład już wyszły, czy toalety są puste. Jeżeli już wszyscy wyjdą z budynku, należy powiadomić policję, straż o tym, że możliwe, że w budynku jeszcze zostały osoby głuche. Aleksandra Byczek, psycholog BON UW. Ewakuacja z budynku w wyniku wybuchu pożaru lub w następstwie innego groźnego zdarzenia jest sytuacją, która może podnosić poziom naszego stresu, może wzbudzać strach, lęk, a także ataki paniki. Dotyczy to wszystkich osób, w tym osób z niepełnosprawnościami, które dodatkowo narażone są na inne trudności, na przykład na opóźniony proces ewakuacji w przypadku osób poruszających się na wózku lub w wyniku braku dostępu wszelkich informacji w przypadku osób z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu.
Ważnym elementem wpływającym na skuteczność ewakuacji jest znajomość procedur, a także wykonywanie ćwiczeń opuszczania budynku w trakcie próbnych alarmów. Im więcej szkoleń, im więcej ćwiczeń, tym większa szansa, że w trakcie realnego zagrożenia osoby będą wiedziały, co robić, będą znały drogi ewakuacyjne, a tym samym jest większa szansa, że zrobią to w sposób spokojny. Lektor. Skuteczna ewakuacja wymaga współpracy wszystkich osób, a przede wszystkim wcześniejszego przygotowania się. Bon przygotował specjalny poradnik dotyczący ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. Plansza. Zapraszamy do kontaktu. Biuro do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami mieści się w całkowicie dostosowanym architektonicznie budynku Wydziału Neofilologii oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej przy ulicy Dobrej 55, pokój 070 na parterze.